Rolnik musi mieć głowę na karku. To pasem, żeby ona się nie bujała. Ładnie pachnie. Partnerem kanału jest polska firma Remet CNC. Muszę przejrzeć przetrząsacz karuzelowy, bo jest trochę ukoszone siana do przewracania. To jest przetrząsacz karuzelowy do siana, niemiecki, firmy Deutschfahr. On tam ma ponad 5 metrów, ma szerokość roboczą. No ma 4 karuzele, napędzane wałkiem przekaźnika mocy. Oczywiście do transportu, on jest w tej chwili rozłożony. Do transportu to jest składane. Tak, ładną szerokość roboczą ma. Ładnie przerzuca siano. No i się podnosi do góry i się jedzie na pole. Na polu się rozkłada. Właśnie trzeba rozłożę jeszcze raz ją, bo tam jest urwany jeden ząb. Palec tak zwany, to są palce. Jedna sztuka jest wyłamana, więc akurat mam w zapasie, wymienię, nasmaruję, no i jak nie będzie padać, to tam mam trochę siana tego, co właśnie mówiłem, że cielaką suszę tam i ołówką, to można go przerzucić będzie. Tu trzeba zwrócić uwagę, żeby trafić na kieł, żeby one się mijały. Bo one po prostu muszą się w pracy mijać, prawda? Bo jakbyśmy trafili zębem palcem na palce, to byśmy go tutaj nie zapięli na to sprzęgło. No, tu właśnie jest źle. Nie minęło się. Musi trafiać w środek, tak? No, zapięło się, dobra. Jeden ząb jest złamany, zaraz obrócimy, on się wyjdzie na tą stronę. Tu jest, jeden jest złamany. Bo one są po 2. Można jeszcze pracować, tak, ale już, jak to się mówi, jak jest w zapasie, to trzeba wymienić, nie ma sprawy. Nawet zalałem już hydrolem, żeby było łatwiej odkręcić. Muszę zobaczyć, czy ono się nie obraca. Trzeba podłożyć klucz. To będzie mi się obracać i nie obrócę jej, nie odkręcę. O, teraz tak. Także jak się zacznie w polu robić, niby nie ma, to jest, nie ma tam tego siana dużo, ale zawsze coś tam poleci. Jakieś łożysko poleci, jakaś oponka strzeli. No, tu jest trzymak w środku. W tych zębach jest tak zwany trzymak. Ząb taki ja podobno mam w zapasie. To jest dobra stal, dobra sprężyna, bo to jest w ogóle... One są mocne, no ale on uderza tyle razy, bo zawsze przecież nie ma tego, żeby on tam gdzieś nie zaczepił też ziemi, bo to jakaś nierówność gdzieś trafi palcami o ziemię, no i ileś tam razy i ząb poleci. To idzie na złom. Ja czasem ucinam końcówkę. To jest bardzo dobry materiał, bo z tego można zrobić punktaczek. Można zrobić jakieś pokrętło, po prostu materiał jest bardzo dobry. Nawet wkrętak z tego można zrobić, zawinąć końcówkę. I będzie bardzo mocny wkrętak. Proszę. Proszę. Co? Zegnę go? Popsuła się jakość? Proszę pana, ja nie powinien go zgiąć. Niestety. Już nie jest ta jakość, co kiedyś była. Nie wiem, kto to robi. Proszę pana, stalowego zęba nie powinien zgiąć. Poprzednie były takie, że jakbym tu naciągnął... Proszę. Albo pan jest silniejszy. Ja chyba nie jestem silniejszy po tych wszystkich przygodach z bykami, to widzi pan, zgiąłem go. Niestety. Materiał się popsuł. Niestety, nie powinienem go zgiąć. Jeszcze zobaczymy. I cóż, jeszcze bardziej go zgiąłem. O, proszę.
Niestety. Powiem już, z tego punktaka nie będę robił ani niczego, bo on jest miętki. Złom. Tak wygląda, no nie nówka, widać. Ale niestety. Już nie ten materiał. No niestety. Czego nam tu jeszcze brakuje? Oleju nam brakuje. On musi wejść z tym. Proszę pana, on musi być założony z góry, nie z dołu, tylko z góry. Bo tym można podregulować napięcie tego zęba po prostu. Dociskając tą śrubkę tutaj. Tak. I nakręteczka. Bo ona jest dość. Niestety. Może się uda. A tu jest. Może się uda. Nie chcę mnie popuszczać. To kruca fuks. Palce, to się nazywa palec. Ząb, mówię na to ząb. Potocznie rolnicy mówią na to ząb. No można powiedzieć, to jest jedno ramię. Tam jest drugie ramię. No raczej tu więcej części ciała nie wiem. Nie znam, no co. Rolnik musi mieć głowę na karku. Jak się człowiek zaślepi, tak patrzy w jednym kierunku a później patrzy nie tak, coś nie pasuje. No dobrze, teraz jest dobrze. Nie chcę się ustawić na miejsce. Trzeba młoteczkiem puknąć. Więcej nie trzeba. Brud to normalny. Smar, jak się smaruje, to zawsze smar gdzieś wyjdzie, a jak się przerzuca, to się trochę kurzy zawsze. I ten brud osiada. Lubi polecieć kołek rozporowy też, który zabezpiecza tutaj te kółka i tak dalej, te inne. I jak zetnie ten kołek, no to wtedy też kółko idzie, proszę pana, leci bokiem, no i nie ma roboty. Są kołki rozporowe, sprzęgło lubi polecieć. Tu się smaruje te przekładnie, tu są punkty smarowania. Ten kołek lubi polecieć. Tam jest smarownica pod tym u góry, dlatego czyszczę, żeby ją znaleźć. Tu była akcja na polu. Ktoś założył zamiast kołka rozporowego śrubę. No i dobra, może być i na śrubie. No ale tu mnie interesuje smarownica. Dzięki lisom to się dzieje, bo lisy kopią dziury w trawach. Wtedy te małe kółko wpadnie. No i niestety jest przeciążenie, prawda? I musi gdzieś tam coś puścić. Żeby nie zgięło i nie złamało, no to zetnie ten rozporowy kołek, no i wszystko. Smaruje się, mam czyste spodnie, a nie mam fartucha. A wszędzie są smarki. Jak się ma fartuch, to się spodnie nie smaruje, tylko się smaruje fartuch, który się nie boi smaru. Dobra. Dobra, smar i smarować. Tawotnica. Smar w zależności, bo są łożyskowe i są smary niełożyskowe, tak zwane grafitowe czy grafitowane, które mają inne przeznaczenie. Na przykład tam prowadnice, jakieś pióra resora smarować. Prowadnice. To nie ta łyżeczka, proszę pana, nie ta, tylko ta łyżeczka. Ta łyżeczka, proszę pana. Wada jest tej smarownicy, tej tawotnicy to, że ona nie ma odpowietrznika. Jak się zapowietrzy, trzeba bardzo po małej ilości wkładać i dobrze, żeby powietrza nie było. Ale tak lubię ją, że ona jest taka, no, łatwo wszędzie ją podnieść, bo ona jest mała. Bo jak są te duże takie tawotnice, to nie zawsze ją się podejdzie. A znowuż nie lubię tej na tym nożyku, nie wiem czemu, ale nie lubię. Jak to się mówi, mam już swoje lata, jestem przyzwyczajony do tych takich, co były na sztywnym przewodzie. Właśnie ta jest na sztywnym. Mam te przewody różne. Tu jest taki lekko gięty, mam też taki gięty bardziej, mam prosty, mam taki, że jest nawet pod kątem prostym jest zgięty, takim lekkim łukiem. No jeszcze trochę. Po to się tak strzela, że powietrze wyszło. Lubię ją, bo ona jest taka, mówię, zręczna jest. Jest taka zasada, że zawsze poruścić muszę tę kuleczkę szpilką. Czy ona chodzi? Chodzi.
Jak ona chodzi, to jest okazja, jest nadzieja, że tam pójdzie, bo jak nie poruszy się tej kulki, to nieraz tak, że ona jest... No i teraz tak. Dobra. Poszło. Kurde, gdzie ona jest tam pod spodem gdzieś? Ach, tu ona jest. Dojdę ja tam. Poszło. Gra muzyka. Zapowietrzyła się, skubana się zapowietrzyła. O, teraz idzie. Kulka chodzi. Z biedą chodzi, dobra. Na co trzeba uważać, te linki jak mają cholera jasna. Zakucia to jest taki ten. Jeż tu jest stalowy. Jak się człowiek nie opatrznie tego, dobrze, że mam te napulśniki, bym sobie szarpnął nadgarstek. Poszło. Poszło ładnie. Nie żałować smaru, żeby prędzej zgniła. Tak mówili mechanicy. Nie żałuj smaru. Prędzej zgnije. Jazda na sucho jest niewskazana. Bardzo niewskazana jest. Bo później są awarie. Ja nie żałuję tej tam naginania się i tej chwili, bo ja tak wiem, że to bardzo dużo znaczy. Jak się maszyny nasmaruje, to można jechać spokojnie. No i jest zasada, że trzeba tawotnicę dobrze docisnąć do tej smarownicy, no nie tam. Bo jak się nie dociśnie, to smar pójdzie bokiem. Tak, smar wpycha kulkę, po prostu ciśnienie smaru wpycha kulkę do środka, a kulka jest po to, żeby smar nie uciekł na zewnątrz. Kulka jest pod sprężynką w smarowniczce. Ciśnienie smarów otwiera ją i smar ma iść. Zaczarowana. Niestety 11 będzie. Prawdopodobnie będzie 11. Kulka chodzi. Ona tu jest drożna. No spróbujemy teraz. Taka jesteś mądra. Wiecznie to były, wie pan, kieraty konne i też ten mały tryb, jak to mówili, który się nazywał dziad, też lubił lecieć. Powiesiłem domek dla ptaka. Naturalny, wydrążony z pnia, jak to mówiłem. I teraz trzeba czasu, żeby ptaki z nim się zapoznały. Nie powiem, kiedy one się zagnieżdżą, bo ja tego nie wiem. To może minąć rok, 2, bo ptaki muszą po prostu się z tym zapoznać i jak któremuś będzie to odpowiadać, to na pewno się zagnieździ. Może tu się zagnieździć sikorka, może tu się zagnieździć cznedel. Cznedel? Może ja niepoprawnie mówię. To jest budka lęgowa tak zwana. Dobra, jedziemy. Przewracać to trzeba, jest wilgotna, trzeba deszcz padał. Oderwać ją od ziemi. Gotować ona będzie jak uschnie. Ale jeżeli chodzi o te jałówki, które są w oborze, to one takie siano jedzą i wilgotnie im to nie przeszkadza. To jest młode siano. To jest młode siano. Ono ma zapach i ma wartość, bo ma dużo białka. Dobra.
wtedy się nie obraca. Muszę spiąć to pasem, żeby ona się nie bujała. Ona ma prawo się bujać, ale żeby za mocno się nie bujała, bo mówiłem, no na polu choćby uprawił najrówniej, to przyjdzie lis, przyjdzie borsuk, gdzieś tam dziurę zrobi, kółko wpada i maszyna dostaje niepotrzebnego takiego zawirowania, że tak powiem. Od góry. Przewrócić ze 3-4 razy i zapiąć. Dlatego żeśmy tak, Daniel tak umyślił, my zepniemy ją pasem. Jednak to dużo daje, jak się pasem usztywni. Ona wtedy, jak to się nie buja, się niepotrzebnie nie lata. Chwilę trzeba zmitrężyć. Dobrze jest. Rozdaję egzamin taki pas. Proszę pana, taki pas zerwać, to coś z tego, że on był używany. Jeżeli on nigdzie nie jest uszkodzony, on ma 4 tony wytrzymałości. To była paranoja. Gra muzyka. No i dobra. Żeby nie rwała trawy, ale żeby też brała siano. Bo jak wyryba to źle, znowu się bierze po wierzchu też źle, bo nie wszystko zabiera wtedy. Zostaje nieprzywrócone. Moja babcia tak mówiła. Trzeba maszynę przestawić. Ja ściągnę ją, ona nie jest ciężka. Bo wczoraj to kółko zmieniałem. Widzi pan, nowe kółko jest. Palnęła mi opona, dętka i opona i musiałem zmienić. Strzeliła, po prostu strzeliła. Ze starości czy tak. 2 lata miała, więcej jak 2-3 lata nie wytrzyma. 2 warstwy płótna, co ma trzymać? 2 warstewki płótna, warunki atmosferyczne. Dobra. Dobra. Ładnie pachnie. Przewrócone. Gdzie wilgoć jest, taki gruby pokos, bo tu jest wilgoć. Tu blisko, tu jest dolinka, tu jest blisko rowu, tu jest dolinka po prostu. Tam gdzie wyżej, tu jeszcze jest możliwa, ale tam na górce jakiś słabitki pokos. Niestety mało wilgoci, maj suchy, ale jest parę ładnych hektarów do koszenia, także czego nie skarmię, tego co uschnie, to zabiorę, ale po prostu sprasujemy i zabiorę na strych. Za rowem jaka jest trawa, tam jest naprawdę, bo tam jest ziemia mocniejsza.
Tam jest po prostu, pomimo że sucho, ale teraz mocniejsza ziemia. A tu jest na tej górce ziemia przy piachu. Piach nie trzyma wilgoci. Ale tam dalej, tam najbardziej lekko jest na tej górce. Nie powinno się zgubić. Nie powinno. Jak się zgubi, to będę szedł drogą i szukał. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Firma Zapas przygotowała 500 sztuk noży. Link jest w opisie na dole, możecie zamawiać. Partnerem kanału jest polska firma Remet CNC. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę oraz Michała Albinowskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. O i Bysiu jest Bysiu, a łobuz. A Bysiu to jest a hultaj, on by tu wszystko poprzewracał. A widzowie mnie lubią w mundurze? Wie pan, dlatego, że to się dobrze nosi, te mundury, no nie? O, tu są takie spodnie, że żadne cywilne nie wytrzymają co te. I to jest żal, bo już wojsko takich nie produkuje, bo to jest starszy wzór, no nie? Bo to akurat to są desantowe spodnie. Teraz weszły nowe wzory i nie są już tak mocne, sam ten powiedział. Nie no, będę nosił inne wzory, no ale wie pan. Bo i tak one są mocniejsze jak cywilne. Wie pan, te drelichy to są tak, wie pan, spuścizna komuny takie to... Ja kiedyś kupiłem ubranie robocze w tym Wiasamie. Wszystko to takie, wie pan, te szycia, tak nie lubię, wie pan, tego, że coś okropne. Wygodne? Nie, no jakoś, wie pan, wkurzyło mnie to i powiedziałem takie to. Raz, dwa to się porwało.